Cześć, Adam Ostrowski, fizjoterapeuta, a to 5. odcinek 4. sezonu serii Poćwicz, kiedy boli. Dzisiaj zajmujemy się biodrem i to są 3 ćwiczenia, które dobrze sprawdzają się u pacjentów ze zwyrodnieniami oraz ograniczeniami zakresu ruchomości w stawach biodrowych, ale wykorzystuję je również u pacjentów, którzy mają problem z kręgosłupem lędźwiowym lub kolanami. Często spotykam się z sytuacją, w której pacjenci przeciążają kręgosłup lub kolana poprzez brak ruszania, brak aktywacji stawów biodrowych. I właśnie te ćwiczenia, które Tobie dzisiaj pokażę, pomogą Tobie uwolnić potencjał Twoich stawów biodrowych. Do dzieła! Wszystkie dzisiejsze ćwiczenia wykonujemy na czworakach, więc możesz to ćwiczyć na podłodze, na łóżku, na kanapie, gdzie będzie Tobie wygodnie. I oczywiście 2 ręce są oparte o podłoże. Ja będę trzymał mikrofon, więc będę podpierał się tylko jedną ręką. Dla osób, które z jakichś powodów nie mogą, na przykład ze względu na nadgarstki, opierać się na rękach, alternatywna wersja to byłaby w podparciu na przedramionach. W ćwiczeniu numer 1 ustaw się na czworakach, utrzymuj Twoje plecy w pozycji pośredniej, czyli żeby były zachowane krzywizny w odcinku lędźwiowym i piersiowym kręgosłupa. Następnie wykonaj rotację w stawie biodrowym. I tutaj możesz wykonywać zarówno rotację wewnętrzną, czyli gdzie noga idzie do zewnątrz, jak i rotację zewnętrzną. Możemy to połączyć lub wykorzystać jeden z tych kierunków. Ja tutaj wykonuję ruchy zarówno w jednej, jak i w drugiej rotacji i to jest właśnie często trudność dla pacjentów, żeby wykonać ruch w stawie biodrowym, a nie ruszać miednicą. Czyli zauważ, że ja teraz poruszam nogą, a moja miednica, moje biodra nie przemieszczają się w przestrzeni i tak samo moje plecy się nie wyginają. Jak wygląda taki typowy błąd? To jest właśnie sytuacja, gdzie chcę dać nogę do boku i miednica mi się przekręca, albo na przykład taka sytuacja, że idzie noga i w pewnym momencie hop. Żeby tego uniknąć, wyobraź sobie, że na Twojej kości krzyżowej jest filiżanka z herbatą albo piwko. Nie chcesz tego rozlać, więc starasz się poruszać samą nogą. Rekomenduję Tobie wykonać 10 powtórzeń. Jeżeli na przykład odczuwasz ograniczenie w którymś kierunku, niech to będzie na przykład rotacja wewnętrzna, często spotykane ograniczenie ruchomości, no to za 10 razem, kiedy już noga jest do zewnątrz, zatrzymuję się i czekam 10 sekund spokojnie oddychając. Następnie mogę zmienić nogę i możesz porównać, czy zakres ruchomości jest tutaj u Ciebie równy. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i zostawiam tą nogę w rotacji wewnętrznej. Czasami żartobliwie nazywam ten zestaw ćwiczeń takim spa dla stawów biodrowych, ponieważ staw biodrowy jest stawem kulistym i możesz go w ten sposób odświeżyć, odżywić i pozwolić mu się zregenerować. Ćwiczenie numer 2 będzie trochę podobne, pozycja też będzie podobna. Stopy są twardo oparte o podłoże, natomiast ja się przemieszczam do tyłu i do przodu. Możesz kojarzyć takie ćwiczenie, w którym wykonywaliśmy zawinięcie miednicy i zgięcie w kręgosłupie lędźwiowym, ale tutaj działa to trochę inaczej. Zwróć uwagę, że moja miednica nie zmienia ustawienia, mój kręgosłup nie zmienia ustawienia, ale wyobraź sobie, co dzieje się w stawach biodrowych. Będą one wykonywały mały wyprost i małe zgięcie. Jeżeli mamy tu ograniczenie lub trudność w generowaniu tego ruchu, no to jest fajny sposób na to, żeby te zgięcie tutaj postymulować. Co więcej, mogę ustawić moje stawy biodrowe w rotacji i w tej pozycji wykonać to samo ćwiczenie i w moim przypadku tutaj zaczyna się już jakaś realna praca. Czuję tutaj, że jest pewne ograniczenie. Pokażę Tobie to jeszcze z innej perspektywy. Tak jak w poprzednim ćwiczeniu wykonywałem rotację w ten sposób, tak tutaj obie nogi ustawiam w rotacji i zaczynam balansować do tyłu i do przodu. Do tyłu i do przodu. Czego chcę uniknąć? Chcę uniknąć ruchów w kręgosłupie lędźwiowym. On ma być utrzymany w pozycji pośredniej. 1, 2. Wykonaj
20, nawet do 30 takich ruchów i kiedy już wykonasz serię, możesz zatrzymać się w tym zakresie końcowym i oprzeć się o ten końcowy zakres Twojej ruchomości. Równie dobrze można wykonać to ćwiczenie w dużej rotacji zewnętrznej, natomiast z doświadczeń powiem Tobie, że najczęściej tak jest dla pacjentów wygodnie, a problem jest z tym zakresem ruchu, więc częściej korzystam z takiego ustawienia niż z tego drugiego. I ćwiczenie numer 3, które nazywa się sikającym psem. Nas będzie interesował ruch samej kończyny dolnej, czyli samej nogi i najlepiej, żeby ten ruch odbywał się tylko w stawie biodrowym. Czyli zobacz, odwodzę nogę do boku i powoli prowadzę ją z powrotem. Hop do góry i z powrotem. Wykonuję 10 takich powtórzeń i zmieniam nogę. Czego tutaj unikamy? Przede wszystkim ruchów miednicą i kręgosłupem. Nie chcemy skręcać kręgosłupa, chcemy ruszać tylko stawem biodrowym i tu znowu myślę sobie, że jest herbata lub piwko na kości krzyżowej i chcę poruszać samą nogą. I drugim takim częstym błędem to jest taki ruch, gdzie stopa zostaje w miejscu, a rusza się samo kolano. To nie jest zły ruch, natomiast w tym ćwiczeniu, które ja Tobie rekomenduję, noga powinna iść, stopa razem z kolanem powinna być odwiedzona. I to już wszystkie ćwiczenia na dzisiaj. Wypróbuj je i daj znać w komentarzu, czy sprawdziły się u Ciebie. Zachęcam też do subskrybowania, zostawiania lajków i udostępniania tych filmów Twoim znajomym, jeżeli uważasz, że będą dla nich przydatne. Dziękuję i do zobaczenia.